Dzień dobry, piątek, 7:05. Ponuro, jakaś mrzawka co chwilę, więc bez książki dzisiaj rano i gardło dalej boli już, ale się już poddałem i dzisiaj idę do lekarza. Już dowiem, co mi dolega i wyleczę to. Idę też się na badania profilaktyczne przy okazji. Także dzisiaj dzień lekarza. Ale że blisko, to małe okienka w pracy, więc nie będzie dużego zamieszania i mogę dalej normalnie działać. Dzień roboczy. W każdym razie zapraszam. No i przeskok na 20:15 i nie wiem, o czym sobie w przyszłości i wam w teraźniejszości opowiedzieć. No, dzisiaj trochę dzień pozmieniany, nie było rutyny. Czy główna rutyna była, ale musiałem właśnie wyskoczyć na badania i do internisty, do przychodni w środku dnia, więc się dzień pracy wydłużył trochę. Cud jest taki, że nie mam anginy. Dostałem póki co jakieś tam lekkie przeciwzapalne tabletki na receptę, więc jest szansa, że mi przez weekend przejdzie. Yeah. No, ale później program renderujący wideo mi się skraszował, więc teraz gdy nagrywam, to jeszcze nawet nie skończyłem uploadować tego wcześniejszego, więc się zaległości robią, więc dzisiaj pewnie tylko nagram, przejrzę i nawet nie zacznę renderować. Jutro będę musiał nagrać jutrzejszy, wyrenderować, uploadować i dzisiejszy też wyrenderować, uploadować. Ale przy takiej rutynie to przynajmniej jednodniowej to przynajmniej się więcej zaległości się nie uda nadrobić, bo inaczej musiałbym po prostu zepsuć mój plan. Codziennie jeden wideo. Ale truskawy będą tutaj. Jeżeli truskawka jest proporcjonalna do kwiatu, to będą niezłe. Przynajmniej kwiaty są niezłe. Plus jest taki, że przynajmniej udało mi się jakoś medytację zrobić. Chociaż tak zastanawiam się, czy te medytacje ostatnio trochę nie są takie pseudo-medytacyjne, bo robię NSDR głównie. Chyba ostatnie, nie wiem, 8 razy na 10 robiłem NSDR. A bardzo często zdarza mi się przy tym NSDR zasnąć. Po prostu zaczynam NSDR, a kończy się power napem. I jest to niby dopuszczalne rozwiązanie, że tak powiem. Bo NSDR generalnie ma regenerować trochę samopoczucie i energię, dopaminę. Natomiast NSDR powstało po to, żeby nie spać, żeby nie robić właśnie napów, tylko żeby na trzeźwo odzyskać trochę tej dopaminy. Ale tu dżungla się zrobiła. Wow, ale fajnie. Prywatną dżunglę. No, więc muszę się zastanowić, czy nie powinienem trochę wrócić do jakiejś bardziej klasycznej medytacji zamiast samego NSDR, przy którym zasypiam. No i rozciąganie też zrobiłem. Czyli teraz zostało mi tylko naprawdę położenie trochę po ogrodzie, żeby kroki dobić do 5000. Mam około 3000. No i nagrać tu właśnie, co też czynię. Przemierzając dżunglę, naprawdę stoję w miejscu i spoglądam w niebo przez liście. Kiedyś w filmie, takim thrillerze Cube, ktoś tam w Cube 1 albo 2 albo 3, w którymś z tych była tam postać, która była ignorantką, nie pamiętam jaka była płeć tej postaci, ale postać była ignorantem po prostu i tam nie przejmowała się pułapkami, coś tam dalej sobie robiła i ktoś tam powiedział z bohaterów głównych: ignorancja jest błogosławieństwem. Chodziło o to, że tamta osoba się nie przejmuje niczym i coś tam sobie działa. I ja zacząłem sobie uświadamiać, że robię chyba sobie strzał w kolano, bo zaczynam sobie analizować, jakby to było zrobić coś. Na przykład programistycznie. No, umiem programować i często chciałbym zrobić jakąś apkę. Mam 100 000 pomysłów na minutę, ale ich nie realizuję, no bo wiem, jaka jest związana z nimi ciężka praca. A często ludzie, którzy nie umieją programować, są w stanie zrobić w jakimś krótkim czasie apkę. Po prostu z ignorancją jakoś przelatują przez zbieg okoliczności i nie wiedzą, że tego się nie da zrobić i to realizują. Ale oprócz tego, że ignorancja jest błogosławieństwem, w sensie, że nie wiem jak coś zrobić i to robię i mi się udaje, to jeszcze też jest drugi efekt taki, że
widzę jakąś fajną grafikę w grze, myślę, wow, chciałbym mieć coś takiego samemu zrobić. Próbuję to robić, nie wychodzi. Próbuję to rozkminić, nie wiem jak to zrobić. I jestem tym zdruzgotany, że tego nie kumam zupełnie. Patrzę na muzykę, włączam jakiś syntezator LMMS, próbuję coś tam zrobić i nic nie wychodzi. Ktoś napisał gdzieś opowiadanie, próbuję napisać swoje i nie wychodzi. Napisał ktoś scenariusz do filmu na YouTube, pisze swój i jest nędzny. No. Ale to są chyba wbrew pozorom jak sobie myślę teraz, jak to wszystko powiedziałem, to są dobre znaki, że jeszcze dużo przede mną rzeczy do odkrycia, bo w programowaniu to jestem już na tym miejscu, że czegoś nie robię, bo wiem, że to jest trudne i długotrwałe i w ogóle, a w tych pozostałych to jeszcze tego nie wiem. Tak naprawdę może jestem blisko przełomu, może jeszcze jestem blisko jakichś fajnych sztuczek poznania, a może i nie, ale jest jeszcze coś tam przede mną. A tak naprawdę to chyba wszystko się sprowadza do takiej koncepcji, że widzę coś, co jest fajne, albo coś, co jest ładne, albo słyszę coś, co jest fajne, coś, co jest ładne. I jak się wie, jak to zrobić, to się tego nie robi, bo wie się, jaki nakład pracy. Czyli widzę fajny program, ale swojej wersji nie zrobię, bo jest to zbyt kosztowne. Idąc w drugą stronę, widzę fajną grafikę, ale swojej nie zrobię, bo nawet nie wiem jak zacząć. Czyli tutaj jeszcze jest dwa poziomy. Poziom, w którym się nie wie nic i poziom, w którym się już wie prawie wszystko. No, prawie wszystko to takie teraz dużo powiedziane, ale chodzi mi o dwie strony medalu. A tak naprawdę pewnie to, czym mówię, leży gdzieś po środku właśnie. Kiedy jeszcze się nie wypaliło tym, co się robiło. O właśnie, może to jest to, że programistycznie jestem już wypalony, że już wszystkiego próbowałem i już mi się niektóre rzeczy nie chce robić. A niektóre rzeczy nie umiem robić, na przykład w grafice. I może właśnie to jest po środku, że jeszcze nie wypalony, ale już coś potrafi zrobić. O, może właśnie to jest ten złoty środek, którego powinniśmy wszyscy szukać. Tak sobie myślę, że w ogóle to jest chyba częścią definicji flow też tak naprawdę, że robi się coś, co sprawia taką spektakularną przyjemność. I na przykład jak teraz bym coś pisał, no to z tyłu głowy miałbym gdzieś tam, że muszę mieć do tego testy jednostkowe, jakieś testy integracyjne, może jakiś interfejs API wystawić, żeby lepiej się z tym działało. Dobrze byłoby mieć jakąś strukturę danych przemyślaną, może bazę danych na przykład mieć gdzieś zaprzęgniętą. Dobrze byłoby mieć jakiś continuous integration, żeby te testy uruchamiać. I napisanie Hello World staje się dramatem. A z drugiej strony właśnie narysowanie jakiejś animacji prostej sześcioklatkowej też może być niemożliwe dla mnie, bo nie wiem jak za coś zabrać. A flow leży gdzieś po środku, gdy jeszcze nie jest to taka paranoja, te wszystkie bagaż doświadczeń, tych wszystkich negatywnych konsekwencji, które się widziało, nie ma go za sobą, ale też są narzędzia pod ręką i doświadczenia, które pozwala coś budować. Ale w sumie nie wiem, do czego zmierza ten mój wywód. Tak jak mówiłem, dzisiejsza rutyna trochę złamana, więc i wypadłem trochę z pętli i jestem na manowcach mentalnych. No, ale chyba mówię też trochę spójnie, mam wrażenie. No, że są momenty, w których się już czegoś nie robi właśnie, bo już się widziało wszystko. Been there, done that. A są momenty, w których się nie da zrobić, bo nawet się nie wie jakiego narzędzi użyć. No. Jakie odkrycie dokonałem właśnie. Wróciłem do dżungli. Teraz siedzę za krzakiem. No. Ale spoko jest. Teraz, to jest fajne w ogóle, że jest szansa rozmyśleć o takim czymś, bo sobie myślę, że 100 lat temu mieć czas na rozmyślanie o pisaniu książek, o tworzeniu muzyki, o tworzeniu wideo. W sumie wtedy nie było wideo, ale powiedzmy malowaniu obrazów na przykład. To w sumie mało kto miał czas. Wtedy ludzie byli bardziej pragmatyczni, ale nie dlatego, że miało to sens, ale dlatego, że musieli być bardziej pragmatyczni. Dopiero pewien rozwój społeczeństwa pozwalał zajmować się jakimiś takimi rzeczami związanymi ze sztuką. Zresztą ostatnio też ktoś kiedyś napisał na Reddicie, czy na Twitterze, że jak ludzie są dość dobrze ustawieni materialnie, to wtedy zaczynają zajmować się sztuką.
Nikt nie zajmuje się sztuką, żeby mieć w co włożyć do gara. Bardzo słaba inwestycja, bardzo ryzykowna. Ale właśnie jak już się pojawia jakaś taka szansa, żeby gdzieś zacząć powoli jakieś godziny wydobywać, to wtedy właśnie pojawia się prawie zawsze, no nie prawie zawsze, ale często właśnie sztuka, czyli jakaś taka forma, gdzie można trochę być bardziej ekspresyjnym, niekoniecznie turboutylitarnym. Dobra, na dzisiaj już koniec moich złotych myśli. Jeszcze rzut oka na domek dla owadów. O, niektóre już są zatkane. Jakieś pęczyny. Tu jakaś pęczyna, tu jakiś kokon. Czyli coś tu się dzieje. Spadł ze 3 razy chyba. No ale w sumie to też jest taka trochę symulacja żywego obiektu. Tu się drzewa się przewracające. Dobra. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. I do zobaczenia już jutro. Hej.